Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia konta demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Wyprzedaż ryzyka nasila się. Co się dzieje? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, do dawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Ale na samym początku informuję, że wszystkie wykresy, które zostały wykorzystane do tworzenia tego materiału, pochodzą z dwóch platform: Xstation i z platformy Bloomberga. Wyprzedaż ryzyka nasila się. Co się dzieje? Dzisiaj nie mamy sesji w Wielkiej Brytanii, nie było też sesji w Japonii, natomiast rozpoczyna się teraz sesja w Stanach Zjednoczonych i być może będzie miała ona ważne przesłanie, jeżeli oczywiście rynek będzie cały czas poruszał się w tym samym kierunku, w którym się teraz porusza. Ja przynajmniej na samym początku dzisiejszego dnia zakładałem, że dzisiejsza sesja będzie spokojna, podobnie jak jutrzejsza, w oczekiwaniu na to, co się wydarzy w środę, ponieważ w środę mamy decyzję Fedu. Fed może zdecydować o bardziej jastrzębiej, bardziej agresywnej polityce monetarnej i być może dopiero wtedy rynek będzie reagował, a wygląda na to, że już teraz rynek pozycjonuje się pod to wydarzenie, ponieważ pierwsze dwa wykresy, które teraz widzimy w tle, sygnalizują nam właśnie, co się dzieje. A co się dzieje? Amerykańskie dziesięciolatki wychodzą na nowe maksima, zaczynają przechodzić i zaczynają penetrować poziomy nad 3,50% na rentowności, a co oznacza, że ta rentowność jest najwyższa od 2011 roku, a to z kolei oznacza, że rynek już teraz dyskontuje, że retoryka Fedu będzie agresywna, że będzie nastawiona na to, że dalej stopy procentowe pójdą w górę, że Fed będzie agresywnie dalej działał w celu przeciwdziałania rosnącej inflacji i być może to, że teraz rentowności są już nad poziomem 3,50, sygnalizuje, że rynek nastawia się, że tak się właśnie stanie. A jak rynek pieniężny oczekuje, co na początku nowego tygodnia inwestorzy własnymi pieniędzmi obstawiają, widzimy, że w porównaniu do tych wycen pod koniec poprzedniego tygodnia, w piątek, wyceny stawki cały czas jednak idą w górę. Ocena na to, że stopy procentowe osiągną poziom 4,50 w marcu 2023 roku jest już praktycznie pewna, jeżeli chodzi o te wyceny podczas tej sesji, i to jest moim zdaniem sygnał, że rzeczywiście rynek bierze pod uwagę to, że agresywniejsza retoryka Fedu przyniesie oczywiście bardziej agresywne podwyżki stóp procentowych, dalsze podwyżki stóp procentowych, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych będzie wyżej niż jeszcze zakładaliśmy na przykład na początku września, czy też przed spotkaniem Jackson Hole, i oczywiście ma to przełożenie na wszystkie inne klasy aktywów, stąd też moim zdaniem wyprzedaż ryzyka, które się nasila. Co się dzieje? Moim zdaniem to, co się dzieje teraz na rynku ryzyka, o czym za chwilę będę mówił, jest wywołane zachowaniem rynku obligacji, rynku przyszłych stóp procentowych, pochodną oczywiście oczekiwań co do tego, że polityka jastrzębia Fedu będzie bardziej agresywna niż jeszcze wcześniej zakładaliśmy. I bardzo podobnie zachowują się niemieckie obligacje, które starają się, jest duża szansa, że wyjdą dzisiaj nad poziom 1,80%. Te tendencje, które widzimy na rynku długu, na rynku przyszłych stóp procentowych, oczywiście pociągają za sobą spadki Bitcoina. Moim zdaniem dynamika spadku Bitcoina, która nie była obserwowana już od wielu dni, jest złym sygnałem i złym omenem co do tego, co się może wydarzyć na rynku indeksów giełdowych, o czym na chwilę będę mówił. Natomiast ten spadek, to, że rozpoczynamy tydzień od kontynuacji tendencji spadkowej, która jeszcze dodatkowo się nasila, naprawdę jest zła informacja i będzie zwiększała prawdopodobieństwo sukcesu, będąc na krótkiej pozycji na indeksach giełdowych, z powodu oczywiście powiązania i silnej korelacji między Bitcoinem a zachowaniem indeksów giełdowych. To, co dodatkowo nie sprzyja ryzyku, to, co powoduje, że wyprzedaż ryzyka nasila się i zwiększa prawdopodobieństwo kontynuacji w kolejnych dniach, godzinach i oczywiście w kolejnych tygodniach, to fakt, że bardzo mocno spadają ceny surowców. Ropa naftowa spada, jesteśmy na bardzo dobrej trajektorii, żeby już wkrótce, nawet jeszcze przed Fedem, przetestować poziom $80. To jest sygnał, że rynek spodziewa się rosnącego prawdopodobieństwa recesji, że recesja w światowej gospodarce będzie miała miejsce. Oczywiście spadek globalnego popytu jest dyskontowany teraz przez ropę naftową i
Oczywiście zbliżające się wybory w Stanach Zjednoczonych za 1,5 miesiąca także dają, są takim czynnikiem, który sprawia, że ta ropa naftowa jeszcze ma potencjał ku temu, żeby spadać w następnych dniach i tygodniach do początku listopada. Jeżeli zobaczymy na inne surowce, to także widzimy wyprzedaż, ale moim zdaniem kolejny surowiec, kolejny instrument, na który warto patrzeć, to jest oczywiście cena złota, ponieważ dzisiaj znowu mamy sesję spadkową, oddalamy się od poziomu 1680, czyli linii szyi dwuletniej formacji szczytowej. To jest zła wiadomość dla ryzyka, zła wiadomość dla tych wszystkich, którzy mają długie pozycje w złocie i oczywiście zachęta do tego, żeby wkrótce zobaczyć nawet dynamiczną falę wyprzedaży złota, jeżeli oczywiście rentowności pójdą dalej w górę. Bo dlaczego złoto spada? Odsyłam do tego porannego materiału, do materiału sprzed kilku dni, kiedy mówiłem dokładnie, że jeżeli inwestorzy mają do wyboru dwie inwestycje bezpieczne, pierwsza w obligacje amerykańskie, a drugie w złoto, to oczywiście wybiorą amerykańskie obligacje, ponieważ obligacje płacą odsetki, a złoto nie płaci odsetek, jeszcze trzeba płacić za przechowywanie fizycznego złota, jeżeli ktoś posiada. Dlatego też inwestorzy wybierają obligacje, a im większa jest rentowność, tym atrakcyjniejsze są te obligacje, dlatego też występuje presja na to, żeby pozbywać się i sprzedawać złoto i jeżeli rentowności pójdą w górę, zwłaszcza po Fedzie, to jest bardzo duża szansa na to, że złoto zaliczy pewnego rodzaju krach, bardzo mocne tąpnięcie i naprawdę ryzyko długich pozycji w złocie silnie rośnie. I teraz już przechodzimy powoli do tych indeksów giełdowych, ponieważ na tym następnym wykresie widać korelację między zachowaniem futures na amerykańskie obligacje, a zachowaniem samego indeksu S&P. Co teraz tutaj widzimy na tym wykresie? Że jeżeli cena amerykańskiej obligacji spada, czyli że rentowność rośnie, to spada także indeks giełdowy i korelacja jest dodatnia. Widzimy to na przestrzeni historii. Wniosek jest taki, że im bardziej rentowności pójdą w górę, tym indeksy giełdowe pójdą mocniej w dół. Interpretacja fundamentalna jest też taka, że im wyższe rynkowe stopy procentowe, tym ten współczynnik dyskontowy w modelach dochodowych wyceny spółek giełdowych, jak na przykład DCF, powodują, że te wyceny są niższe, więc inwestorzy sprzedają akcje. I to jest właśnie moim zdaniem jeden z głównych powodów, dlaczego indeks S&P już teraz przechodzi przez poziom 3900 punktów. Przypominam, to jest Fibonacci, 61,8%, linia trendu wzrostowego o 3-miesięcznej historii, ale przede wszystkim potężna średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym, więc każde dalsze spadki będą oznaczały ryzyko naprawdę wejścia w tendencję spadkową na indeksie S&P, łącznie z przetestowaniem czerwcowych minimów, przetestaniem marcowych minimów i z pogłębieniem Bessy. To jest informacja, która będzie sygnalizowała bardzo złe perspektywy dla indeksów giełdowych. Oczywiście wszystko się cały czas wiąże z tym, jak będziemy się zachowywać w okolicach poziomu 3900 punktów, ale na chwilę obecną scenariusze prospadkowe są zdecydowanie faworyzowane. W tym tygodniu mamy oczywiście banki centralne z Fedem włącznie. Na tej mapie na następnej widzimy, gdzie na świecie w tym tygodniu będą zmieniane stopy procentowe, bądź też będą decyzje banków centralnych. Widzimy, jak banki centralne na następnym wykresie podnoszą stopy procentowe, że trwa pewnego rodzaju rajd na podwyżki stóp procentowych. Na następnym wykresie widzimy, jak z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień obniżane są oczekiwania co do wzrostu PKB w 2023 roku dla najważniejszych gospodarek na świecie. No i na następnym slajdzie widzimy, jak silnie rośnie prawdopodobieństwo wystąpienia recesji w europejskiej gospodarce w strefie euro. Wynosi ono o aż 80% w perspektywie następnych 12 miesięcy. Na tym wykresie widzimy, jak poszczególne gospodarki mają się zachowywać, że przełom tego i przyszłego roku to ma być dno i takie najbardziej zła faza cyklu gospodarczego, że tutaj recesja ma być wtedy najsilniejsza, a później z każdym kolejnym kwartałem przyszłego roku ożywienie gospodarcze ma mieć miejsce. No i będziemy oczywiście testować te zależności, czy tak się rzeczywiście stanie. Także jest aż 80% prawdopodobieństwa recesji w europejskiej gospodarce na przestrzeni 12 miesięcy, a przypominam, w piątek podawałem, że to samo prawdopodobieństwo dla Polski w perspektywie następnych 12 miesięcy wynosi tylko 45% i generalnie spadło na przestrzeni ostatnich 3 tygodni. To jest dobra wiadomość dla polskiej gospodarki. Jeżeli jesteśmy przy indeksach giełdowych, tych europejskich, które to dyskontują, widzimy, że indeks DAX jest teraz w ciekawym miejscu, ponieważ w rejonie 12
50 punktów przebiega 3-miesięczna linia trendu wzrostowego i gdyby ona była pokonana, to także jeszcze bardziej zwiększą się szanse na to, że będziemy testować czerwcowe i marcowe minima z dużą szansą, że je pokonamy. Z ciekawostek na indeksach giełdowych warto zwrócić uwagę, że część inwestorów, którzy posługują się analizą techniczną, widzą, że taki wskaźnik oscylator RSI na indeksie Hang Seng jest już na poziomach wyprzedania pierwszy raz od marca tego roku, co może być przesłaniem ku temu, żeby część inwestorów wierzyła, że będzie szansa na wykonanie jakiegoś wzrostowego odbicia, ale jeszcze raz przypominam, wskaźnik RSI to jest oscylator, on oscyluje i fantastycznie spełnia się w konsolidacji, ale nie w trendzie, a teraz jest trend, więc nie patrzymy na oscylatory, ponieważ one dają teraz mnóstwo błędnych sygnałów. I przejdźmy teraz do rynku walutowego, ponieważ amerykański dolar na razie wyłamuje się z tego zachowania ryzyka, ponieważ tutaj niewiele się dzieje, cały czas konsolidujemy się w okolicach parytetu, poziom 1,00 powinien być w grze aż do środy, aż do wieczornej decyzji w Europie co do stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Natomiast ciekawy wskaźnik Fear and Greed pokazuje, że tutaj na euro-dolarze jest coraz bardziej byczo i część inwestorów już widzi raczej grę na wzrosty niż na spadki i bardzo podobnie jest też na rynku opcji, gdzie tutaj strategia jednomiesięczna risk reversal sygnalizuje, że od czerwca nie było aż takich byczych nastrojów na euro-dolarze. Część inwestorów spodziewa się, że ten parytet i oczywiście dolne ograniczenie 8-letniego kanału spadkowego wywoła z tych poziomów jakieś większe wzrostowe odbicie. Natomiast kiedy rosną rentowności, występuje presja przeciwko jenowi japońskiemu i oczywiście pary związane z jenem, w tym dolar-jen, ma szansę na to, żeby zaatakować ostatnie maksima z dużą szansą, żeby je ostatecznie pokonać. Na rynku walutowym obserwujmy także funta brytyjskiego, ponieważ na eurofuncie, na tej głównej parze związanej z funtem brytyjskim, mamy kontynuację tendencji wzrostowej. Tutaj para nie chce spadać. Przypominam, że w okolicach tych ostatnich maksimów, które zostały pokonane w piątek, przebiega także średnia dwustygodniowa na wykresie tygodniowym, więc dalsze wzrosty, kontynuacja tendencji wzrostowej oznacza rosnącą szansę na osłabienie funta brytyjskiego w średnim terminie. Jaki może być z tego powód? Odsyłam jeszcze raz do tego wykresu, który pokazuje perspektywy co do wzrostu PKB w 2023 roku, że to właśnie dla Wielkiej Brytanii na całego roku inwestorzy, uczestnicy rynku przewidują recesję, nie tylko w poszczególnych kwartałach, ale nawet dla całego roku, więc być może to właśnie ta słabość funta brytyjskiego wynika z tego, że jest oczekiwana recesja, długa recesja w brytyjskiej gospodarce. I z ciekawostek w tym tygodniu mamy także decyzję szwajcarskiego banku centralnego w sprawie stóp procentowych i widzimy, jak rośnie oczekiwana zmienność na tygodniowych opcjach na euro-franku szwajcarskim, a to może sygnalizować, że naprawdę to wydarzenie, które będzie miało miejsce, może także mieć spory wpływ na franka szwajcarskiego i ta zmienność tutaj na tym franku może być bardzo duża i day traderzy, inwestorzy powinni być na to przygotowani. Jeżeli jesteśmy na rynku walutowym, to na samym końcu moim zdaniem warto poruszyć nasz region, ponieważ i zacznę od węgierskiego forinta. Pojawiły się informacje o tym, że Węgry mają być odcinane od funduszy europejskich, ale reakcja rynku jest taka, że węgierski forint się umacnia. Wygląda na to, że inwestorzy się tego nie boją. Część inwestorów już to uwzględniła w cenach i teraz wcześniej kupowano plotki, teraz sprzedawane są fakty i węgierski forint ma szansę na umocnienie. To jest dobra informacja. Jestem ciekawy, jak zachowa się węgierski forint, jak doszłoby do wzrostów na euro-dolarze. Spodziewam się także umocnienia węgierskiego forinta, gdyby taka sytuacja na głównej parze świata miała miejsce. Polskie obligacje, krzywa dochodowości pokazuje lekką presję na to, żeby były kupowane względem piątkowych poziomów, ale na razie tutaj niewiele się dzieje, ponieważ nie ma handlu dzisiaj w Londynie, więc nie ma kto handlować polskimi obligacjami. Na rynku złotego w momencie tworzenia tego wpisu zbliżamy się do poziomów 4,70 na euro złotym i na dolar złotym, ponieważ euro-dolar jest na parytecie, więc te poziomy są takie same. I gdyby równolegle doszło do pokonania tego poziomu psychologicznego na euro i na dolar złotym, powstaną naprawdę krótkoterminowe sygnały zachęcające do kupna polskich papierów poprzez w pierwszej kolejności wchodzenie w polskiego złotego i w takiej sytuacji myślę, że byłaby to dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy mają długie pozycje
na polskich aktywach, także na giełdzie papierów wartościowych, która dzielnie broni poziom 1500 punktów, a to sygnalizuje rosnącą relatywną siłę krajowych akcji, ale oczywiście to nie jest teraz czas na polskie akcje. Jeszcze raz przypominam, do czasu, aż nie będzie perspektyw realnych na obniżki stóp procentowych, to nie ma szansy na jakieś większe wzrostowe odbicie na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, a rynek cały czas sygnalizuje nam, że dopiero pod koniec 2023 roku będzie perspektywa na obniżki stóp procentowych w Polsce, ale także w Stanach i w Europie, więc to nie jest na razie czas na akcje na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Wyprzedaż ryzyka nasila się. Co się dzieje, zobaczymy podczas dzisiejszej sesji. Teoretycznie powinna być ona spokojna, ale jak już widzimy, zachowanie amerykańskich obligacji powoduje wyprzedaż ryzyka. Sprzedawane są surowce, indeksy giełdowe i na razie zobaczymy, co będzie się działo dalej. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.